Cześć, jestem Tomasz, a Ty jesteś na kanale Mały Ale Wariat i w dzisiejszym kolejnym materiale z serii Wesoły Python chciałbym Ci pokazać, w jaki sposób obsłużyć komunikację za pomocą protokołu UDP. Napiszemy niezbędne skrypty, takie, żeby można było z poziomu komputera bądź mini komputera, na przykład Raspberry Pi, skomunikować się z dowolnym urządzeniem w sieci. Wcześniej na tym kanale pokazywałem Ci, w jaki sposób na bazie ESP8266 przygotować konwerter UART UDP, tak żebyś mógł dowolne urządzenie embedded podłączyć do Twojej sieci Wi-Fi. Jeżeli jesteś nowym widzem na kanale, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek i zapoznania się z moimi materiałami. A tymczasem nie przedłużam i zapraszam do materiału. Jeżeli pierwszy raz masz do czynienia z językiem Python, zachęcam Cię do zapoznania się z całą treścią kursu. Link do playlisty znajduje się tutaj. W kolejnych materiałach pokazuję krok po kroku wszystkie najważniejsze informacje odnośnie tego języka. Do tego materiału natomiast będziesz potrzebował komputer, interpreter Pythona, jakieś środowisko do pisania w nim, no i by się przydało urządzenie jakieś do komunikacji. W moim przypadku będę symulował komunikację za pomocą telefonu i zainstalowanego tam terminala UDP. Przejdźmy do implementacji. Całość implementacji podzieliłem na 3 części. Po pierwsze jest to główny program, z którego będziemy wszystko uruchamiać. Ponadto stworzyłem 2 osobne klasy. Pierwsza do wysyłania i druga do odbierania. I te klasy zostały stworzone w osobnych wątkach. Dlaczego w osobnych wątkach? Po to, żeby nie zajmować czasu programowi, będziemy w tle wysyłać dane oraz będziemy w tle odbierać te dane. Dzięki czemu w odpowiednich pętlach czasowych będziemy mogli bardzo wygodnie zarządzać sobie tymi danymi. W pierwszej kolejności musimy stworzyć sobie klasę do wysyłania tych danych. Ta klasa jest rozszerzeniem klasy wątków, tak? Czyli będziemy robić to niezależnie. Żeby to w ogóle miało sens, musimy wcześniej zaimportować biblioteki. Po pierwsze bibliotekę Socket, która właśnie służy do komunikacji. Druga Time, która będzie nam służyła do oczekiwania w wątku. Oraz Threading, która jest oczywiście klasą dotyczącej właśnie samego wątku. Jako argument przy inicjalizacji tej klasy musimy podać 2 informacje. Po pierwsze IP adres, czyli adres naszego urządzenia docelowego oraz numer portu, do którego będziemy próbowali nadawać nasze dane. Tworzymy sobie nasze zmienne w klasie i musimy stworzyć obiekt, który będzie służył do komunikacji, do wysyłania w tym przypadku tych danych. Ponadto tworzymy sobie bufor danych i tworzymy sobie flagę do wysyłania. Dlaczego tworzymy flagę do wysyłania? Napiszemy implementację w ten sposób, że ktoś, kto będzie chciał wysłać dane, wywoła odpowiednią funkcję, my sobie wpiszemy te dane do naszego buforu oraz ustawimy flagę na wartość true. I to będzie miało swoje znaczenie w głównym wątku, który znajduje się tutaj. Jest to pętla nieskończona, która się wykonuje co 10 milisekund i kiedy ta flaga będzie miała wartość true, wtedy wykonamy wysyłanie danych. Wysyłanie danych wykonujemy w następujący sposób. Do naszego obiektu wywołujemy funkcję sendTo, podajemy nasz bufor, podajemy nasz IP adres oraz podajemy numer portu. W ramach wewnętrznej implementacji kasujemy tą flagę i dzięki temu mamy załatwioną sprawę wysyłania danych. W tej klasie stworzyłem 2 funkcje do wysyłania danych i różnią się one pewnym szczegółem. Żeby wysłać dane, to nasz bufor musi mieć dane typu byte array, typu byte, tak? Więc jeżeli mam jakiś bufor danych i jest to bufor typu integer, to muszę go zamienić. Dlatego z tego powodu stworzyłem tutaj 2 osobne funkcje i w tej funkcji, której wysyłam dane za pomocą inta, zamieniam ten bufor na byte arraya. Klasa do odbioru danych wygląda bardzo podobnie. Importujemy te same biblioteki, rozszerzamy tak samo klasę o wątki i dane, jakie podajemy przy inicjalizacji, dotyczą naszego adresu IP i naszego numeru portu. Musimy ponownie stworzyć obiekt, który będzie reprezentacją socketa. Dodatkowo bindujemy sobie tutaj dane takie jak nasz adres IP i nasz numer portu.
I podobnie jak w poprzednim przykładzie mamy bufor i mamy flagę. W tym przypadku to jest troszeczkę inaczej rozwiązane, ponieważ bufor dalej przechowuje dane, ale te, które otrzymaliśmy. Natomiast flaga informuje całą klasę, czy są już gotowe nowe dane. W głównej pętli wątku, która odbywa się z częstotliwością 10 milisekund, próbuję odebrać dane. Jeżeli coś pójdzie nie tak, przechodzę do części exception, dlatego używam tej opcji try except. I w tym przypadku próbuję odebrać dane aż do 100 bajtów i sprawdzam sobie, czy te dane są większe od zera. Czasami bywa tak, że te dane nie są większe od zera, są równe 0 i tego typu problem, że dane są równe 0, chcę ominąć za pomocą tej instrukcji warunkowej. Następnie te dane sobie przekształcam na byte arraya i wystawiam flagę, że dane są dostępne. Co to daje mi? Mogę później sprawdzić, czy dane są dostępne. W jakiejś innym części mojego programu co jakiś czas wywołuję sobie funkcję sprawdź, czy są dane i sobie je pobieram. Kwestia implementacji odbierania danych zależy od wymogów projektu i o tym musisz pamiętać. I odbiór danych polega na tym, że wywołuję funkcję do odbierania danych i sprawdzam w tej funkcji, czy są nowe dane. Jeżeli są nowe dane, automatycznie informuję, że już nie ma nowych danych w klasie, po to, żeby dwukrotnie nie odebrać tych samych danych. Bo jeżeli w innej części programu cyklicznie będę odpytywał tą klasę, to nie chcę mieć sytuacji, w której cały czas pobieram te same dane. Kiedy już zmienię tą flagę, zwracam wartość bufora. Mogę równie dobrze zwrócić wartość tych danych za pomocą wartości liczbowych typu integer. W tym celu wywołuję tą powyżej, a następnie w tej linii zamieniam wartości byte array na zwykłą tablicę integerów. Uruchomimy sobie w tej chwili UDP terminal na telefonie po to, żebyśmy mogli się wzajemnie skomunikować, czy to z komputerem, czy to właśnie z telefonem. Na telefonie ustawiam dane urządzenia, do którego chcę wysyłać dane, czyli adres IP komputera, natomiast na komputerze ustawiam dane adresowe do mojego telefonu. Czyli w tym przypadku telefon ma końcówkę IP adresu 12, a komputer ma 14. W głównym skrypcie programu muszę zaimportować wcześniej przygotowane przeze mnie biblioteki. Następnie odpowiednio je zainicjalizować, tak jak powiedziałem, czyli adres do wysyłania jest to adres IP mojego telefonu. Adres odbierania jest to adres IP komputera. Są funkcje w Pythonie, które pozwalają na odczytanie automatyczne adresu IP, ale one działają tylko wtedy, kiedy dany komputer ma jedną kartę sieciową podłączoną. Jeżeli macie więcej kart sieciowych, to te funkcje nie zawsze działają poprawnie, dlatego ja osobiście preferuję manualne wpisanie tutaj adresu IP. W jaki sposób można sprawdzić numery IP i tak dalej, pokazywałem także w materiale dotyczącym konwertera UDP na serial, gdzie link znajduje się tutaj. I w ramach przykładów pętli while co pół sekundy będę naprzemiennie wysyłał dane i sprawdzał, czy odebrałem dane. Tak jak powiedziałem wcześniej, kwestia już implementacji funkcjonalności zależy od wymagań naszego projektu. Ustawiamy nasz terminal tak, żeby wyświetlał wartości heksadecymalne i uruchamiamy nasz skrypt, który zaczyna nadawać dane. I w tym momencie na telefonie mogę zauważyć, że otrzymuję te dane. Spróbuję w tej chwili wysłać jakieś dane z poziomu telefonu. I tak jak możesz zobaczyć, te dane właśnie wyświetliły się. Wyświetliły się 2 razy, ponieważ po pierwsze wyświetlam je tutaj, w tej części kodu, a po drugie tutaj podglądam te dane jako byte array. Dlatego 2 razy te wyświetliłem. Jeżeli bym w tym miejscu zakomentował te dane i ponownie uruchomił skrypt i ponownie wysłał dane, to już otrzymam te dane jako wartości integer. W kwestii połączenia za pomocą protokołu UDP to tyle. Tak jak możesz zobaczyć, jest to bardzo proste i reasumując ten materiał, tego typu zastosowanie jest bardzo wygodne do wszelkiego rodzaju zdalnego sterowania urządzeń w domu, automatyki domowej, ale i nie tylko. Zachęcam Cię do zapoznania się z poprzednimi materiałami,
czy to Wesołego Pythona, czy dotyczącego ESP8266 i popróbowania tego typu rozwiązań w domu. A tymczasem dziękuję za uwagę i pozdrawiam.